Australia. Pewnie większość z Was o tym marzy wcześniej, żeby tutaj się dostać. O tym dobrobycie, demokracji, wolności, dążenia do celu, spełnienie Waszych marzeń poprzez siłę uporu i finalnie być szczęśliwym. Ale czy tak jest na pewno? Ja tak o tym kiedyś marzyłem. Marzyłem, że odnajdę siebie gdzieś na końcu świata, poczuję się szczęśliwy i nic nie będzie mi brakowało. Ale nie tylko ja o tym marzyłem, ponieważ był kiedyś taki jeden człowiek urodzony w Niemczech i dziś o tym będzie ta oto historia. Dzisiejszy odcinek jest o niemieckim poszukiwaczu przygód. Poznajcie Oskara Specka. Oskar w 1932 roku wypłynął z Niemiec kajakiem, by dotrzeć do Australii w 1939 roku, pokonując 50 000 kilometrów. Mówiło się o nim, że to był prawdziwy poszukiwacz przygód. Sfilmował swoją część przygód i oczywiście bardzo dużo udokumentował, rejestrując sposób życia, który już zanikł. Oskar wyruszył w roku 1932, czyli przed dojściem Hitlera do władzy. No i ostatecznie po 7 latach dotarł do celu. Oskar urodził się w Hamburgu, gdzie prowadził firmę elektryczną, ale niestety nastał wielki kryzys i zbankrutował. No ale usłyszał o robocie na Cyprze, więc pomyślał, czemu nie, spróbuję. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że postanowił dotrzeć tam kajakiem. Nabył składany kajak i ruszył w podróż. W pierwszej kolejności dostał się do miejscowości Ulm nad Dunajem. Tam wyciągnął swój kajak oraz oczywiście spakował swoje zapasy. A jakie miał ze sobą wyposażenie? No wiosło, wiadomo, kompas, jakieś tam mapy morskie i takie potrzebne, dokładne mapy przybrzeżne, które mogły mu pozwolić określić szczegółowo wybrzeże. Woda była trzymana w małych zbiornikach w kształtach dopasowanych do boków kajaku. Woda pitna oczywiście, a całość tych zbiorników wody pitnej 20 jakieś litrów. No ale w tropikach, to już potem się dowiecie dalej, gdzie on w ogóle dopłynął. Ta woda w tych baniakach tylko z nazwy była świeża, bo oczywiście stawała się taka zawiesista, czyli zamieniała się w zieloną lurę. Kajak mógł osiągnąć prędkość 6,5 węzła, to jest jakieś 12 km na godzinę. Ale przy tym całkowitym obciążeniu, gdzie Oskar oczywiście zabrał cały swój ekwipunek, to było jakieś połowę tego, czyli powiedzmy 6 km na godzinę z 5,5 węzła tylko. Z Ulm rzeką Dunaj popłynął do granicy niemiecko-austriackiej, minął Wiedeń, wpłynął na Węgry, potem była Bułgaria, Jugosławia i Macedonia. No ale niestety w Macedonii złamał żebro konstrukcji, uszkodził ten cały swój kadłub, powłokę i musiał ją wysłać z powrotem do Niemiec do naprawy. Czekał oczywiście na to, aż mu to z powrotem przyślą i w macedońskim urzędzie celnym okazało się, że rzeka Warda zamarzła, więc musiał poczekać. Z Macedonii ruszył 5-miesięcznym opóźnieniem. Ostatecznie dotarł do Salonik, do Grecji, gdzie w końcu mógł wyjść w morze. Płynął między wyspami Cyklat. No ale Oskar, jak to Oskar, kiedy dopłynął na Cypr, zmienił zdanie i stwierdził, że nie jest już więcej zainteresowany pracą tam i wpadł na szalony pomysł. Pomyślał sobie, że kurde, może zrobić coś więcej niż tylko
dopłynąć z Niemiec na Cypr samotnie kajakiem, może spróbować zaatakować jakiś rekord świata i wtedy pierwszy raz pomyślał sobie, czemu nie Australia. Także ominął Cypr i ruszył dalej na południe, trzymając się cały czas brzegu i czasami wiosłował nawet 16 godzin dziennie. Wykorzystywał też wiatr i wspomagał się jakimś tam małym żaglem. I 13 maja w roku 1935 dotarł do Indii, do miasta Colombo. Było to dokładnie 3 lata po tym, jak opuścił Ulm. W tym samym czasie w USA opatentowano parkometr. W Polsce dzień po śmierci Piłsudskiego przygotowywano się do pogrzebu marszałka. Różne rzeczy działy się na świecie. Lecz oczywiście Oskar podczas podróży nie miał w ogóle o niczym pojęcia, co się dzieje na świecie. Oczywiście jeszcze wtedy nie istniały żadne social media. Po prostu wiosłował dalej. Oczywiście Oskar też miał swoje problemy i wielokrotnie musiał walczyć o swoje życie, na przykład na wybrzeżach ziem arabskich. Kilkakrotnie groziła mu śmierć. Wielokrotnie walczył ze złodziejami, chcieli go okraść. Oczywiście wielokrotnie też był dyskryminowany ze względu na swój kolor skóry. Był białym człowiekiem. A do tej pory w tych terenach, gdzie Oskar zawitał, oczywiście był od razu kojarzony jako najeźdźca, który może wykorzystać i oszukać tubylców. Podróżnik został zatrzymany ostatecznie na plaży Saibai, wyspy na północ od kontynentu Australii. Wyposażony w kamery, Niemiec wzbudził podejrzenia. Mógł przecież być szpiegiem. Ta wyspa już należała do Australii, która należąc do wspólnoty brytyjskiej po napaści Niemiec na Polskę była w stanie wojny z III Rzeszą. No i oczywiście Oskar dostał złą wiadomość od rządu. Mamy dla ciebie złą wiadomość. Jesteś wrogiem. Internujemy cię, powiedział policjant. Oskar po 7 latach podróży i przepłynięciu 50 000 kilometrów ostatecznie został zamknięty w obozie dla internowanych. Ciekawa historia, a jesteście ciekawi z jakim zakończeniem? Chodźcie ze mną. Oskar po raz pierwszy usłyszał głos Hitlera w radiu już jak mieszkał w Australii. W obozie dla internowanych był przetrzymywany 7 lat. Ale oczywiście nie nudził się tam. Karmił wszystkich opowieściami z podróży, a nawet próbował ucieczki rowerem. Choć w obozie nie marnował czasu, zajmował się różnymi ciekawymi sprawami. Między innymi wynalazł i opracował maszynę do cięcia i polerowania opalu oraz do innych kamieni szlachetnych. I dzięki temu po zakończeniu wojny stał się bardzo zamożnym, bogatym człowiekiem. Po wojnie niedaleko Sydney w Pittwater wybudował duży dom. Nigdy nie wrócił do Niemiec. Australia została jego domem aż do śmierci. Zmarł w roku 1995, mając 88 lat. Pośmiertnie jego partnerka przekazała notatki i sprzęt z wyprawy do Australian National Museum tutaj w Sydney, gdzie można dzisiaj to podziwiać. W sumie Oskar pokonał ponad 50 000 kilometrów kajakiem, trzymając się oczywiście wzdłuż wybrzeży. I to jest bardzo dobry wynik, szczególnie na kogoś, kto nigdy nie umiał pływać. Ta cała historia Oskara Specka bardzo mnie zafascynowała. Dlatego, że warto gonić za marzeniami, warto próbować za wszelką cenę. Oczywiście jego osiągnięcie jest niesamowite, dlatego chciałem wam o tym opowiedzieć. Ale nie każdy sam sobie na to odpowie, za jaką cenę chce coś w życiu osiągnąć. Także to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Nadawał Easy z Australii. Cześć!